We're the Red Fox off-road team. Breslau, the target of our challenges, because the whole year we work really hard trying to rebuild this car. The Rally Breslau is really tough race, 7 days of mud, dust, other difficult terrain. Pięknie będzie. Już jest pięknie. 27. Open. No, 300? Yes, open. 327. 27 is open. Extreme car open, Extreme car open. 327. Jeszcze rodu by się przydał, nie? Przydało się, nie? Co to, jakieś nowe urządzenie? No chyba wiesz co, Tetrisa, żebyśmy mogli układać, jak nam się będzie nudzić, nie? Nie wiem, jeszcze nie znam. Idę się pobawię. Ale ciężko. Biwak, dojazdówka. Dojazdówka niecałe 4 km, 3,7 km dojazdówka. I odtąd mamy starcik. 2. Trafik. Pomoc drogowa na całym rajdzie, ok? Możecie nie mieć roadbooka, no to może być na samochodzie i na motocyklu. Don't exchange. If you have a big team, A rzeźbiarz już rzeźbi, co rzeźbisz? No co rzeźbie? Mocowanie chłodnicy oleju. Bo jak zwykle nie było czasu dorobić w domu. To takie duperele sobie kończymy tutaj. A, tu jest zawsze dużo czasu, nie? Tu jest bardzo dużo czasu. Szczególnie w nocy. Prawda to, czy nieprawda? Co, nie przeszkadzaj, bo w Minecrafta gram. Wyprowadzam się z błędu. Oznaczenia na drążkach od reduktora mamy chaotyczne, w sensie tam gdzie jest front, tam jest rear, gdzie jest rear, gdzie jest front, a gdzie jest high jest low, a gdzie jest low jest high. Więc wszystko co jest możliwe jest pomieszane. Więc chciałbym mieć to na miarę opanowane, żeby jakby coś spojrzenie nie zasugerowało. Ile was tu mama matka miała, co? Macie smyczki? Sztuk 3. 3, tak? Raz. Jaki czad. Trzymaj, młody. Trzymaj. I teraz macie tatuaże jeszcze, co możecie zrobić. Fajnie. 1, Zaraz będzie robione, nie? 2, Dziękuję. 3. Mama też by chciała? Mamy naprawdę tutaj robimy. Tak. Dzięki chłopaki. Spoko. Fajnie. Trzymajcie się. Bartek, nie mówię, że dzieci jakieś masz po kątach poroztegane. Dużo mam talentu. Tak czułem, że to ty. Co robisz, Krzychu? Zmieniam paseczek. Tak na pobiegawczo? Wiesz co, wczoraj na testach nam troszkę popiskiwał w wodzie. Mamy 5 mm krótszy i podmieniamy. Co wy tu robicie, panowie? Co wy robicie? Ej, co wy tu kombinujecie? Dziewczyny! Dopnij mocniej. Nie mogę już. Co tam robisz? Dokręcam panele, wiesz? Kadrę zakładaliśmy To są te panele fotowoltaiczne? Tak, Fotowoltaika? dokładnie. Aha. I to mi się podoba. Takich ludzi to wiesz. Szukać tu skarb.
Ale powiem ci gorzej. Właśnie zmienili kierowcę przed chwilą, nie? To ją naprzód masz. Nieważne, będę jechał dobrze. Co się dzieje? Zmarkujemy sobie roadbooka na prolog. Wygląda na to, że na prologu będzie przeprawa i to zaraz w sumie po starcie, kilometr od startu. Białe błota. Białe błota. Te 3 dziury, nie? To my te 3 dziury, jak tam nam nic nie utnie, to przyjeżdżaliśmy też roku na kołach. Robert, tylko ładnie, bo się kameruje. Mierzyć najdłuższą, to jednak musi kończyć łatwo. Co, okulary? No, bo tutaj... Bobby Watt. At this moment that he knew, he fucked up. Co żeś kuła narobił? Pierwszy dzień, gdzie wisi? Ja i Ker oczywiście nie ma. Nie, no nic chyba, patrz, mam na kamerce podgląd. Jest gdzieś tam na szczycie, bo pika, ale Ale na tym drzewie? no krążę całe drzewo i go nie widzę. Tylko pytanie, jak mam się teraz dostać? Nie mają jakichś podnośników. No raczej nie, ale można spróbować drugim dronem. Można spróbować drugim dronem. Zrobimy haczyk taki z tego, jak gdzieś będziemy go próbować ściągać. No ale to za chwilę, jak będziemy się rejestrować chyba, wiesz, bo po 30 musimy być. To jak się rozciąga, tu najlepsze zapachy. Czekaj, ja wejdę na Edka, ty na mnie. Ja nie wiem, gdzie ten dron, gdzieś tam u góry chyba. Na samej górze. Czyli co, będzie akcja ratownicza Mavica Tak, to jest 3. poradnik dla wszystkich. Wszystkich tych, którzy latają Tak, będziemy na próbować ściągnąć drona, 77 mm. który zawisł nam na samym szczycie drzewa sosnowego. Na szczęście jest w takim miejscu, że powinno się udać nam to ładnie zrobić. No co, nowy dron, więc musi być ściągnięty, bo to taki, co to jest, Mavic Pro 3, tak? No Mavic 3 Pro. Pierwsze chyba jakieś tam takie loty poważniejsze, kupy. No i nie podołał, ale może się uda uratować, zobaczymy. Plan jest taki, że przywiążemy sznurek do drona i magnes nałodymowy i zapiemy go za silnik. Myślę, To że jest się uda. jedyna chyba szansa, żeby się mogło udać. Mam nadzieję, że i ten nie zawiśnie. O. Jak już będą dwa, to już będzie, wiesz, większa motywacja, żeby coś większego zaangażować. Tak. Wtedy będzie trzeba brać już kurwa dźwiga albo zapomnieć o nich, nie? Po drugie, nie wchodzi w grę. Działamy, no taśma czerwona, podstawa. Aby mocno trzymało, skleimy taśmę. Na końcu magnesik nałodymowy, też przyklejony taśmą, żeby było widać, gdzie jest ten magnes, jak on będzie tam się przemieszczał. Jako znacznik. U mnie niestety jest problem, nie chcę się za każdym razem połączyć. Już chyba to gniazdo jest tak zużyte, że za którymś razem się połączy, ale trzymajcie tira, żeby nie odleciał. Nie trzeba było używać sznurka. Jest sukces! Kurwa, nogę rozjebał. Tak, już jest mój! Także nie było na chwilę, dron sam spadł, chyba wiatr trochę przywiał. I ten, no zobacz jaka ładna sytuacja, właśnie tam do góry. No myślę, że jakbyśmy troszkę szybciej tutaj Ale przyszli. nie, zrobimy scenę, dawaj, musimy to nagrać. Żeby to zadziała. Nie poszedł. A czekaj, spocznie? Ja. Do góry tego nie zwykam. To lepiej, że spadł. Ale taką?
My name is Jim Marsden. This here is James Eyre. He's my co-driver. This car is Bad Penny, and we are here at the Breslau Rally 2024. We've been coming to the Breslau Rally since 2011 and we absolutely love it. We've got 6 Breslau titles and we're hoping to increase that this year, but it's not going to be easy, and that's why we come to Breslau, because there are so many high quality teams. It's going to be a fantastic battle over the next 6 days. Our race car, this is Bad Penny. She's got a 6.2 litre V8 engine. She runs a 6-speed sequential gearbox, Fox suspension, Spider Trax axles, and the awesome Maxxis Trepador tyres. She's an absolute honey bun. She's gold now. She's around about 10 years old, which is old for a raid car, but she's still got what it takes, and we hope to prove that later this week. My name is Françoise Hollander, and Frank is called Frank Dorel. We come from France. We have been competing since a long time in Breslau with another car, and then this car with another engine, and now we are here to test this new vehicle with a new engine, new transmission, new gearbox, new tires and everything. We love this race because it's very tough, and we are very happy this year because all the top teams are here. Nastawienie przed startem? Dobre, jest okej. No, start to będzie jutro, no dzisiaj to jest taka, wiesz, przejażdżka. Nic nie wnosi w sumie do samego wyniku rajdu, a można dużo rozpierdolić. Więc przejechać, dotknąć się znowu roadbooka, wyłapać, przypomnieć sobie, o co chodzi w tym rajdzie. Taki właśnie prolog, no. Zobaczymy, czy tam zawieszenie lepiej chodzi, bo gaz nam pouciekał. Wczoraj trochę jechał jak wóz drabiniasty, co mnie najbardziej niepokoiło. Ale jakby nie było, no 12 km do zrobienia. Parę minut i będziemy, no. Chyba że się wkleimy. Lepiej nie. Lepiej nie. A pan co tu robi? Ja tak sobie tu siedzę i czekam na takich zawodników. Oni są z czerwonego jakiegoś tam chyba lisa albo czegoś takiego. Krzyża. A czerwonego krzyża, tak. I słyszałem, że oni będą tu przez to błoto jechali, a my tak będziemy patrzyli, jak czy dobrze to robią, a jakby w razie czego tam troszkę błotem się zachłysnęli, to mamy fajne środki, żeby ich odchłysnąć. Ale wy w ogóle prawie też jesteście w teamie, bo też macie czerwone koszulki. No dokładnie. My jesteśmy ukrytymi fanami. Tak. Ale mamy ładną bluzę z Red Foxa. I nawet jest tutaj na dachu schowana, możemy zaraz przymierzyć i pokazać. O, to mi się podoba. Zimę była bardzo cieplutka. Jak jeździliśmy na zimowe rajdy, to naprawdę nereczki nam tak ochroniła, że nikt z nas po prostu nie zmarł i nie miał zapalenia kłębuszków nerkowych.
Dajesz, Łukasz! Kurwa! Często piszecie w komentarzach, żeby dawać więcej dźwięków samochodów, więc w dokumentach będzie trochę mniej muzyki, a za to więcej dźwięków aut, otoczenia, tego co się dzieje. Wtorek sobie wyciągi. Reagować na moje ruchy. W lewo, jeszcze w lewo. Trzymaj tak. I ujmij. Teraz. Ej, das ist noch 2, oder? Geil. Edek?
To jest kurde niesamowite. Sytuacja była niesamowita. Zobaczcie, ile z mocy tu nie przejechało, a auto, które jest pływającym czymś, nie wiem co to jest, zrobiło to z koła, nie? No masakra. Tajemnica tamtego auta, że to zrobiło z koła jest takie, że tam to auto pływa i jest lekkie. I to był plus. Mamy ciężkie auta na wielkich kołach, dużo mocy, ale co z tego, że są ciężkie i tono tutaj jest bardzo grząsko i to jest właśnie ta różnica. Defenderami obrodziło na tej imprezie, Land Roverami szczególnie, bo ja już naliczyłem chyba z tym Range Roverem, to będzie chyba 11 Land Rover na tej imprezie. A czyli to może to, co zostało z Land Rovera, chociaż w tej klasie Limit to są takie w miarę fabryczne auta, więc mamy raz Range Rover, Defender, więc tych Defenderów chyba z 8 albo 9 naliczyłem już, całkiem dużo. A mówią, że Defendery nie jeżdżą, proszę bardzo, jednak też tam jeżdżą. Land Rovery się bardzo lubią, zobaczcie, tamten Defender z tyłu przez zblocze wyciąga tego Range'a, tamten też chyba też wyciągarka nie działa, tutaj chyba też w Warmie się skończyła wyciągarka, ale nie idzie, tamtego pcha, ten nie idzie, tamten się przemieszcza, a z tyłu czekają tiry i ciężarówki. Dobra, kręcimy. Całą wolę wypompują. Co Krzyku, zmęczony, abyś nie wiem, z liną biegał? Biegałem. Jak? No dupa, no co. Historia, wiesz, się powtarza. No dużo zmienialiśmy w układzie pasowym tutaj. Każda ingerencja, każde przesunięcie rolki, każda zmiana drogi paska generuje ryzyko, że coś tam nie idzie osiowo. Nie wiem, czy to była ta przyczyna, bo wjechaliśmy w głęboką wodę, gdzie było mnóstwo jakichś takich gałęzi, taki biały szlam. Może tylko nam coś tam się, jakiś patyk wpakował. Albo coś jest nie tak w wozie. Będziemy z tym walczyć dzisiaj wieczorem albo w nocy. Po pierwsze, tego rajdu nie wygrywa się prologiem. Dlatego go pojechaliśmy strasznie słabo. Po pierwsze, wszyscy się pogubili, my też z początku, ale wyłapaliśmy poprawkę i nawet wtedy parę ekip, które startowały przed nami, przegoniliśmy.
ale zaraz za pierwszymi grubymi kałużami wyjechaliśmy, zerwany pasek, brak sterowania, nie działają wycieraczki i brak hamulców. Więc tak jak Krzychu zwalczył ostro o wymianę paska i pojechaliśmy dalej, no to wycieraczki nam nie działały do końca. Mało gazu, żeby nie zrywać pasku i hamulec łapie ostatni centymetr taki już w oporze o blachę. Dobrze, to dzisiaj wyłapaliśmy, a nie jutro na dłuższych odcinkach. Zaczynamy jak zawsze. No dobra. Zwrócił uwagę, bo zrobił mi przy okazji wykład, że bo mamy 82 rok, więc mamy wczesną wersję, a to jest przekładnia z późnej wersji. Będzie pasowała i chodziła, tylko że przed pierwszym włączeniem wycieraczki podnieść, bo będą działały w innym zakresie, żeby nie połamać. I trzeba będzie już dopasować na wycieraczkach zakres pracy. Wiem. Więc żeby nie było, że zamontujemy... Wiem. Dobra, o co chodzi z tą pompą? Powiedzcie co. Nie z pompą, tylko z silnikiem. Silnikiem do wycieraczek. No. Pompa już Obcięło nam wielofres, Zęby. zęby na plastikowym kółku i... Obcinało to od dawna, od 82 roku. Dobra, a to udało się znaleźć? Zamiennik coś? Jim nas pomógł i zaimponował mi tym, jak ma posegregowane wszystkie części. Nie poszedł w panice szukać, powiedział of course, usiadł brytyjskim spokojem, prawie że pijąc herbatę, zajrzał do swojej książeczki manuala, spojrzał, skrzyneczka 5, wyciągnął skrzyneczkę 5, 3 boksy ze środka, w 4. boksie, proszę bardzo, zamknął, poszedł do tablicy, napisał nazwę części, że Red Fox uzupełnić. Ile? Mówi, że to jakieś grosze, on nie zapisuje po to, żeby to liczyć. Ja mówię, ale to dowiedz się, dobra, dowiem się. Ale zapisał po to, żeby uzupełnić część w sektorze 6, skrzynce 7. To jest jakieś do chłopaków, tak? Nie! Dużo sektorów, wiesz? Nie skrzynek, sektorów. jakieś uwagi do serwisu, czy o co chodzi? Bo ja nie rozumiem. Słyszałeś jakąś uwagę? No. Opowiadam wam ciekawostkę ze świata. Ja nie wiem, Dobra, tak czy siak, dziękujemy. Thanks Jim, really appreciate it. Czy Ferda byśmy zapchali w kluczyk, co? Można zatkać na tył. Jeszcze cienko. A mogą i na ręczny wieść. No na ręce to i tak jeżdżą, coś czuję. Się nie skupiają na jeździe. Ty na ręcznym też jeździsz. Dobra, włącz. Jak po tym? Źle się czujesz? Chyba lepiej. Wyłącz wycieraczki. 5 kierowników. Pobój. W złym momencie wyłączyłeś. Zapompowane. Wycieraczki. Kondon mi zleci. Czekaj, bo się pogubiłem. Wyłącz. Ty kurwa. Zleciało. I chuj, cały ryj. Łyk. Jeszcze to nagrałeś pewnie. No. Daj mi jakieś szmaty. A już teraz zapraszam Was na Facebooka Red Fox Offroad Team. Bądźcie na bieżąco, zostawcie lajka i śledźcie. Idziemy swoje. Awarię wyłapaliśmy wczoraj. Mini awarie, tylko no takie głupoty, ale no dobrze, że po to jest prolog, żeby auto się przetarło, więc mam nadzieję, że z paskiem nie będzie problemu. Hamulec wydaje się, że już mam twardy, więc będę miał czym hamować. Wycieraczki działają, mamy tylko je na brytyjskim sprzęcie, to znaczy się kręcą w drugą stronę, znaczy są cały czas w pionie, ale dopiero jak je włączasz, kładą się z powrotem. Ale to nie będzie przeszkadzało. A tak to autko gotowe i idziemy upalać. Dobrze, będzie trudno, bo przejrzałem roadbook. To tam jest sporo manewrów, sporo informacji do przekazania kierowcy w krótkim czasie. Także nie będzie dzisiaj lekkiej gry. Oby bez awarii. Ale nastawienie jest dobre. Humory dopisują, także to najważniejsze. Cisza, spokój, rozwaga, byle do mety. Taki cel na dzisiaj. Dzisiaj będzie też kąpiel, nie? Będzie chłodno. Przyjemnie. No dzisiaj taki sam plan. Taki sam plan. Plan jest zrobić bezbłędnie i do mety.
Tu jakieś poważne rzeczy się dzieją właśnie. Tak. Co się panowie stało? Opowiadajcie, co tam działacie? Młotek widzę profesjonalny. Dorzucamy konie. Koni mamy. Młotek profesjonalny, ale to podobno na stare G-klasy wystarczy kamień i kurde i kawałek jakiegoś pręta, nie? I to jest właśnie dowód na to, że tak wystarczy. Przytrzymaj mi to. Na pewno lepiej. Odpal. Jeszcze troszeczkę mogłoby wejść. Ale kurwa to już jest, wiesz. Sukces panowie? Wszystko gra. Dzień numer 1, Rally Breslau. Wczoraj był prolog, dzisiaj już 140 km. No i ja widzicie, piękny las, Bory Dolnośląskie, poligony. Jedziemy sobie właśnie na odcinek, dokładnie ten sam co wczoraj, błotny, jest to drugi punkt dla nas. W składzie Extreme Media na tej edycji 3 osoby. Kubuś, operator drona normalnego, montaż. Bartek 2 dni z nami siedzi. FPV-ka. No i ja, kamera pierwsza. I coś tam jeszcze zawsze zrobię. No i nawigacja, no kurde, nie ukrywajmy, że to jest rajd też trudny na dojazdy i trzeba to wszystko sobie zaplanować. I właśnie nam się droga skończyła, tak to zaplanowałem. Zobacz. Daj tam. No. A to jestem ja. Tak, a to on. No, musimy teraz zobaczyć, gdzie to kurwa jechać. Na przełaj, panie, na przełaj. Prosto. A, nie, no to centralnie prosto, no.
Jesteśmy w ogóle w lesie na poligonie. Mówię tak bardzo cicho, bo za nami są wilki i niedźwiedzie. I bobry też są. Widziałeś tego bobra? Widziałeś tego bobra? Słyszałeś tego bobra? Kurde, zaraz może będzie go słychać. Bober! Kurwa, gryzie. Czekamy sobie na drugim odcinku dzisiejszego dnia. A kurwa, gryzie. Gryzie bober. I pojechały sobie właśnie wszystkie chyba cross-country'ówki, więc zaraz będą wypuszczać Extreme. I chyba pierwsze auto się pomału tam widzę ustawia. Także zrobili trochę teraz taki inny podział, żeby chyba kwestie bezpieczeństwa jednak, żeby te auta miały troszkę więcej luzu między cross-country a klasami ekstremalnymi. No i co? I drugi odcinek, on jest dosyć długi. Jesteśmy na pierwszym punkcie. Prosta taka z 8 km. Szeroka czołgówka. Później jedziemy na drugi punkt, na Świętoszów. Polataliście sobie dzisiaj, znaczy właściwie ja sobie polatałem trochę, to ja tylko choć chłopaki też sobie polatali, bo też kawałek przejechali sobie. No i fajna zajawka, tak sobie pośmigać po tych czołgóweczkach. Naprawdę super sprawa. Pełno hopek, miękko, bo to kopny piasek, także trzeba tam trochę gazować auto, ale piąteczka na odcince 100 na godzinę po tym tereniku. Super.
O kurwa, nie chciałbym być na miejscu tego gościa z tej G-klasy.
Dzień numer 1. Tak naprawdę ściganko, jak tam? Fanu ogrom. Wytrzęsło nas strasznie. Zawias w tylnym zawieszeniu kompletnie nie wybiera, szczególnie na hopach mamy takie wyrzuty, że samochód co chwilę tak i lewo, prawo lądowanie. Mamy hamulce na przód, więc przy jakimś hamowaniu jak się nam podrzuca tył, no to latamy na boki. Ale to jakby no menedżowalne. Tomek do nas jedzie, zapraszamy. I pomoże nam to ustawić, no bo moglibyśmy jechać znacznie szybciej. Teraz też pojechaliśmy ten odcinek wolniej, bo ugotowaliśmy skrzynkę z bezpiecznikami i najpierw zaczął nam się grzać silnik, zatrzymaliśmy się, okazuje się, że jeden wiatrak nie chodzi. Zajrzeliśmy do skrzynki na zasadzie rozkręcać czy nie, więc wypinamy wszystkie komputery. Zdjęta osłona, zdjęta skrzynka i wszystkie były tak ugrzane, że pospływał z nich plastik. Jakiś tam Krzychu porobił roszady, nie mam pojęcia, ale poprzykładał z A do B, z B do C i jechaliśmy dalej. Ale okazało się, że mamy wszystkim zawalony błotem po tych białych błotach chłodnicę. Więc już nie wiem, z 80 km, bo po 10 km pierwszego odcinku się okazało, że nam się to grzeje. Jechaliśmy znowu patrząc na temperaturę i na obroty. Więc auto mogłoby i będzie jechało dużo szybciej, no bo jutro mamy szybkie odcinki, nie ma błota, więc się nie ogrzejemy. Ze skrzynką zrobimy coś, z amortyzatorami zrobimy coś. I co? A hamulce, jeszcze jutro nie będziemy mieli wszystkich hamulców, tylko na przedzie, ale już jutro będzie nowa pompa, więc po odcinku zamontują nam nową pompę, co wydoli na przód i tył, nie? Bo nie wydała teraz. Więc elegancko, no 10 czy 11 czas dzisiaj, a można było śmiało lepiej. Nawet nie samą jazdą, tylko przynajmniej wystarczyło brak stania na serwis no, przez 20-25 minut. To rozkręcaliśmy i skręcaliśmy deskę w samochodzie. No. Super jest wszystko. O. Tak to lubię. Jak podadzą do buzi, Mój nie? kolega też lubił pod prysznicem. Jak? Dzisiaj? No tak sobie, no. Nie będę marudził, bo powiecie, że wszyscy, że jestem maruda, codzienny marudzę. Dobrze jest, super, zajebiście. Ej, teraz wiecie, Jesteśmy w grze. Maruda, bo ja marudziłem. Nie mamy najlepszego czasu, ale jesteśmy w grze. Te różnice na razie to są w minutach albo kilkanaście minut. A pod koniec rajdu to jest później są różnice kilkanaście godzin. Więc pozytywnie. No trochę mieliśmy problemów. Już nie takich dużych jak wczoraj, ale mieliśmy problemy. Zwalczymy to dzisiaj w nocy i będzie co dzień to coraz lepiej. Ja posprzątam za jabłka, ale zaznaczcie potem. Koledzy jakiś. Ale mówić mu, czy go od razu uderzyć? A który teraz mu się zdarza? A będę zaczął od tego. Bo jeżeli już też drugi, to jebnąć od razu. Nie no, pierwszy to znaczy, że już uderzyć. A przy pierwszym uderzamy? To miałeś straszne dzieciństwo. To pokażą ziemniaki kroić. Mówią, że nic nie robi, tylko śpi. Śpi, ma na 18 stopni w samochodzie i tylko śpi. Łukaszku, już masz dopompowane, tak ci azotu dopompuje. Człowiek! Byś nie pofrunął jutro. Tak. Obiecuję ci, że masz porobione. Dostałeś propozycję, że jak dobrze go sprzedasz teraz w tym momencie, No, to ktoś go kupi. to ktoś go kupi. No ale ja nie chcę go sprzedać, więc Podwyżkę nie dostaniesz, no. Najpierw trzeba mieć pensję. Dawaj, raz, dwa, trzy, akcja. Dobra, polecam ten wspaniały... co to jest? Płyn do kąpieli. Do ciała. Sweetwood. Słodkie drewno. Będziesz po nim jak drewno. Czekaj. Czekaj, to jest mój! O, ja też takiego zimnego chcę. Nie było takich zimnych? Dobra, chuj, wypijesz tego. No dobra, znowu korona. Znowu Tough life. Znowu nasz, to jest znowu nasz nie sponsor. Co tam? Co? Wychodzą kolejne tematy. Co za temat? No rolka dolna na maksymalnym złożeniu zawieszenia dostaje mostem.
A, i się wgięła, tak? Pokażę tutaj do kamery bliżej. Ale łożysko ciche. A, też łożysko się uratuje. 3 dyszki, jesteśmy do przodu. 28. Kierowniku, podaj piwko. Nie wziąłeś. Gdzie masz? Wypiłem. Żebyś nie mówił, że nic ci nie pomagał. Zobacz, jaki ten pomocnik. Żebyś nie próbował na mnie wymóc zmiany azotu. I to jeszcze dzisiaj. A dziś, przed północą. A. To będzie nieprzespana noc. Bartek, ale ten włas to za mały. Nie, tu wiesz to będzie wizjer. Jak pójdą w pełne zanurzenie, to sobie wystawią pryskop. A wy chłopaki, co tam leżycie pod autem? Jak nikt nie widzi, to se leżymy. Coś to świetnie. Godziny same się nie zrobią, nie? Żeby tradycji stało się zadość, trzeba pokazać, co będziemy jeść, co nas szef kuchni przygotował, ale szef kuchni się zmienił. To Teraz jest lepszy, nowy szef kuchni. A co na to ma do powiedzenia stary szef kuchni? Gdzie on jest w ogóle? Nie wiem, w pracy chyba. Dostał pracę w poniedziałek, czekaj, w poniedziałek, a w czwartek musiałby się wziąć urlop, to tak chyba słabo. To może go pozdrówmy. Pozdrawiamy go. No co tu się dzieje? Jakaś drukarnia? Co tu jakieś właśnie firmy jakąś drukarską spółkę czy co? Kasę drukujemy. Każdemu się przyda. Budżet się nie spina na rajdach, to trzeba dorobić trochę, no. Ed montuje, a my zaraz jedziemy na odcinek. Tak, Edek właśnie kończy montaż. Jeszcze została mu koloryzacja i jeszcze parę rzeczy. No to tam dla nieco to nalegamy. Co, palimy pimpka, jedziemy, nie? Tomek, czy ty nie zabłądziłeś? Co ty tu robisz? O 23 godzinie. Namiot rozkładasz? Ja nie Ty zabłądziłem. to chyba tutaj na duże przyjechałeś. Na ile dni? Do końca? Na chwilę. Co tam? To po co tu żeś przybył? Taki kawał? Słuchaj, obiecałem, że jak będę potrzebny, to przyjadę. No i przyjechałem. Obiecanki macanki, nie w tym razem. Nie ma. Jak młody? Dobrze. Jest co robić w aucie? Jest. Dawaj, o. Super. Nie, zobacz, przeglądam szuflady, które nie ja pakowałem. Zobacz, jaki znajduję napis. Nie dotykać, bo ręce upierdolę. Tomek, jaki plan działania? Opowiadaj, co będziemy robić? Jest piwo? Jest, dużo. I jest też inne, są jeszcze inne rzeczy. Lepsze niż piwo. Tomek, może nie zdradzając tak szczegółów, ale jaki jest plan działania, żeby poprawić pracę tych bypassów? Musimy wzmocnić riband. Czyli co będziesz robił? Będę wzmacniał riband. A, właśnie. Też tak myślałem, to będzie to robił, no. Ty, co oni tam robią? Nie wiem, chyba ćwiczę. Co ćwiczą? Zobacz, aż Co ćwiczą? popuścił. Tracimy. Jutro nie będziemy dwa latać, będzie miał palce połamane. Bartek, ty nie wiesz, kurde, ty już ty na trzecią dronem się rozbijasz, a to dopiero na tym. Bartek, żebyś jutro mógł pilotem operować. Nie ma tu jak challenge wymyśleć na obozie. No i pierwszy amor już zrobiony. Czy będą efekty? Trzeba będzie się przejechać i zobaczyć. Ale na pewno.
tam, jakąś karę dostaliście, o co to chodzi? Jakbyśmy wiedzieli o co chodzi, to byśmy się nie drapali po głowie teraz. Nie wiemy, dali nam karę za nieprzejechanie checkpointa, a przejechaliśmy go, bo nawet na filmie to jest. A to jest niebagatela 2 godziny 10 minut. To dużo, bo tak to od czołówki odstawaliśmy 20 minut, a teraz odstajemy 2,5 godziny. Idziemy zaraz to wyjaśniać. Masz coś ciężkiego? Mam. Z osprzętem, bez osprzętu mamy iść? Bądźcie w gotowości. Bobby, napisz się z kubeczka szczęścia. Będzie nakłada, polecimy tylko. Dla tych, co nie mogą, nie? Ale słuchaj, zobacz tu. Z 2 wali. Duży chłop to musi z dwóch walić, nie? Tomek, mamy... Ty chłopaki, coś nam wynieśli z Rumuny kradną. Cygany. Cygany, kurde. Cygany. Cymbryk miał rację, że cygany przyjdą, nas okradną. Widzisz? Nie słuchałeś. Te są takie, masz Robercik, weź, jedz. Pilnujcie go, żeby zjadł. Skórkę ci odkroiłem, żeby Dobrze, ci dziękuję. ząbki nie kłuło. W Jones'a chyba, nie ząbki. Nie, ale udało się te 2 godziny, czy co? Nie, no procedura jest taka, że piszesz na kartce zgłoszenie i dopiero potem oni do tego siądą. Jak będą mieli chwilę czasu. Jak będą mieli odpowiedni czas na to w swoich procedurach. To nie jest tak, że tam ktoś non stop siedzi i czeka, aż ktoś do niego przyjdzie, więc... I od ręki rzuca wszystko i zabiera się tak. Natomiast jest inna opcja, że jak nam tylko się pojawiają informacje o tym, że już mogą być jakieś punkty, a ci sędzia powiedział, bo nam tak powiedział na wyjeździe z odcinka, a tam mieliśmy parę różnych problemów w systemie, będziecie mieli kary, tym się nie przejmujmy, to będzie potem wyjaśniane. No tak zobaczyliśmy, że mamy kupę kar wczoraj na tych szybkich wynikach. To nie zgłaszaliśmy tego wczoraj, no ale dali wyniki o 12 i nam 2 godziny 10 minut doliczyli, no. A nie ma opcji, wiesz za co kary? Za tą pierwszą kałużę, wiesz. Brak checkpointu na Checkpoint pierwszej kałuży. pierwszy 2 kałuże, no a przecież tam normalnie przejechaliśmy. Na filmie. Mamy na filmy, zdjęcia, dron, wszystko tam, nie? No nawet sędzia stał przecież, więc No, powinni ją Zobaczymy, zaliczyć. może sędzia jakimś... Może sędzia nas albo wiesz, pomylił z innym Land Roverem. Tomek w nocy działał przy Amorach, także my z rana pojechaliśmy na testy zawieszenia, ustawienia zawieszenia, bo można było znowu regulować fajnie zawias. Znaczy jest niebo a ziemia z wczoraj, ale wiesz, zostawia się, że tak jesteśmy.
Jakieś zmiany na lepsze? Krzychu twierdzi, że tak, ale jeszcze to nie jest koniec, więc musimy zrobić dogrywkę na serwisie. No co się stało? Roleczka miała kontakt z mostem i niestety zerwało pasek i trzeba ograniczyć ten skok, tak centymetr 2 i tu wrócimy. Dużo lepiej jest z zawieszeniem. Tak jak było wczoraj, to była tragedia. Nie wsiadłbym dzisiaj do niego i nie wpisał się drugi raz na to, ale Tomek parę ruchów kluczem no i wczoraj te zaworki w tym w bypassach tylnych i się jest przepaść w prowadzeniu auta. Ale na testach wyszedł kolejny problem, który musimy szybko zwalczyć, tam przyszycie w Jakiej grubości blaszkę dałeś? 8 mm. Na dwa palce? Starczy? Na dwa palce? Idź mi z tą kamerą, bo ci zrap. Na dwa palce pytam się ciebie. Nie będzie rządził moim Odpowiedz mi życiem, tutaj. dobra? Nie przewróć się, kurde.
jak panowie? Bo widzę, że uśmiech jest na twarzy. Jest meta, to jest zawsze uśmiech. Małe problemy nawigacyjne, auto dobrze. Zamieszanie z tymi roadbookami, bo wszyscy się motaliśmy tam, gdzie były zmiany. Lap jeden, drugi. No ale trudno, czasami tak wychodzi. Dobrze meta. No fajnie, jak zawsze. Nabroiłem, nie powiem. Źle przygotowałem karty, ale nie źle. Wydaje mi się, że utrzymaliśmy miejsce, więc jak na drugi dzień konkretnego ścigania jest fajnie. Mamy taką rajdowe Suzuki Jimny. Chłopaki przyjechali z prośbą o pomoc. Pękło im tam coś w środku. No i Bartuś oczywiście, dobra ręka zawsze wpława. Nie coś, tylko pół samochodu pękło. Ale będzie dobrze. Jego stawy wytrzymują. Bartek, a oni wiedzą, ile to kosztuje? Jak Edek? Kurde, to zawieszenie teraz robi. Zawias robi. Nadal się grzejemy i są długie odcinki po parę kilometrów na piachu. I naszym wyznacznikiem nie jest prędkość, którą moglibyśmy robić dużo szybszą z tym zawieszeniem. Tylko musimy jechać na temperaturę. Dochodzi nam do 109, 108. Trzymam wtedy jakiś, staram się 8 bieg albo 7. 2300, 2400 obrotów i jechać. To nam daje w jakieś 35 mil, a moglibyśmy tam grzać 60 mil. Więc nie zrobi nam to naszych czasów, musimy coś z tym wykombinować. Myślimy ewentualnie o trzeciej chłodnicy, wiatraków znaczy, dorzucić. A tak to w aucie nic nie dolegało, a zawias robi robotę. Dzięki Tomku, że przyjechałeś, zrobiłeś, bo no inne auto. I co, parę razy mieliśmy mocno taką wyjobę, przywaliliśmy, ale pięknie to wszystko wybiera, stabilnie wyjeżdża, po prostu no... Można jechać znacznie szybciej, trzeba zdjąć teraz tylko ogranicznik temperatury, no. W sensie, bo on nas limituje. Jak było? Opowiadaj. Jak to na odcinku? Kurzu dużo i gorąco. Było dobrze, no. Jest... śmieję się, że mogę jeszcze 2 dzisiaj machnąć odcinki, nie to co wczoraj. Wczoraj to mnie... jakbym był z krzyża zdjęty. A dzisiaj elegancko. To co Tomek zrobił, to przepaść między tym, co było wczoraj. Także tu super, ale no co, strasznie gorąco. Kopny piach, głęboki, taki grząski. I nam się grzał, nie mogliśmy go cisnąć do odciny, a ma apetyt teraz dopiero jechać, tylko no z tą temperaturą są jeszcze problemy. To nie tylko u nas, bo co chwilę stało auto, maska w górze i zagotowane. Po prostu bardzo gorąco, bardzo duże obciążenia dla aut. No ale gdzieś coś nam jeszcze brakuje, tych parę stopni niżej, żebyśmy mogli iść pełną mocą, nie? Ale fajnie było. Tomek, to jak już się tak chwalą, to opowiadaj, tak mniej więcej tam zrobiłeś w skrócie. No jak to co? Tutaj przykręciłem śrubkę, tam przykręciłem śrubkę, no i zrobione. No dobra, to takie proste raczej. Bardzo To jak proste. proste to... I ile wkręci. I co, to tam nowe wentylatory tłoczące? Jak tam opowiadać co tam? No, wydaje mi się, że zrobiliśmy do tej pory już wszystko, co tylko mogliśmy zrobić z układem chłodzenia. Przebudowaliśmy cały, a on mimo wszystko się grzeje pod bardzo dużym obciążeniem. I stwierdziliśmy, że jak mamy się poddać, to wykorzystajmy co mamy pod ręką i w przyczepie. A mamy 2 zapasowe wentylatory, więc dołożymy je przed chłodnicą, czyli w sumie będziemy mieli 4. No nic innego nie możemy zrobić. Już zostało nam tylko zdjęcie głowic, ale tego na rajdzie nie będziemy raczej robić. No ale poczekaj, przecież brejanek jest. Przeszczep... Nie, no, teoretycznie tu jest chyba zabroniona wymiana słupa, pieca. To też chyba odpuścimy. No da się dokończyć rajd tak, ale nie da się cisnąć tak jakbyśmy chcieli i mogli. Więc dokładamy 2 wentylatory z przodu, zapinane z palca. Jutro zrobimy test, czy
to działa i czy to coś pomoże. Jak nie, to się męczymy i tak skończymy tą przygodę. Powoli, ale do końca. Mamy nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, napiszcie komentarz, zostawcie suba, wbijajcie na Facebooka, gdzie jest więcej informacji i czekajcie na kolejny odcinek z dokumentu z Rally Breslau. Do zobaczenia w terenie.